Klocki konstrukcyjne mają wiele zalet. Dzięki nim dzieci od najmłodszych lat pobudzają swoją wyobraźnię i rozwijają zdolności manualne. Z kolei dorośli podczas budowania mogą się wyciszyć, odciąć się od codziennych obowiązków, oddając się realizacji swoich pasji. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy firmę Kobi, która od ponad 30 lat zajmuje się produkcją zabawek i klocków konstrukcyjnych. Tworzy niezwykłe klocki dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. Historia sięga 1987 roku. Sprzedałem co miałem, niewiele miałem, ale to co miałem sprzedałem. Wtedy były to jakieś salon gier zręcznościowe, jakiś parakowóz jeżdżący z grami po Polsce. Sprzedałem samochód i kupiłem pierwszą prasę i zacząłem produkować puzzle. W ślad za puzzlami poszły gry planszowe i taka nasza kultowa gra Komandosi. Czyli już wtedy, to był 89 rok, ruszyliśmy w zabawki o tematyce militarnej, powiedzmy. Ta gra była na tyle dużym sukcesem, że została w 90 roku grą roku. Wtedy mieliśmy 10 pracowników, bo taki był limit. Wszystko robiliśmy ręcznie tak naprawdę. To była, można powiedzieć, manufaktura. W tamtym okresie powstała również gra Misja Specjalna. Od 1991 roku firma zaczęła zajmować się produkcją klocków. Mój syn wtedy miał około 6 lat. To siedzieliśmy w piwnicy, był stół bilardowy, cały zasypany klockami. On siedział na tym stole, budował sobie, a ja siedziałem i projektowałem zestawy. Od 1997 roku firma posiada swój zakład produkcyjny na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Początkowo firma szła w dwóch kierunkach. Rozwijała swoją markę klocków, jednocześnie będąc jedynym dystrybutorem amerykańskich zabawek firmy Hasbro w Polsce. Początek lat 90. to u nas większość produkcji szła na eksport na wschód. Robiliśmy dużo kolorowych, najczęściej jeszcze w tym czasie fluorescencyjnych klocków. Pierwsza licencja to była licencja na ulicę Sezamkową, Sesame Street. Wtedy zaczęliśmy robić właśnie foremki do piasku z postaciami Sezamkowej ulicy i klocki, ale zrobiliśmy klocki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pierwsze nasze duże figurki z Sezamkową ulicą. Ta licencja pozwoliła nam pierwsze, nieduże ilości, ale sprzedać na zakup. Dopiero w połowie lat 90. jakby klient zaczął wymagać czegoś więcej. Wtedy zaczęły powstawać już zestawy konkretne z instrukcjami, straże pożarne, policje i dopiero w następnym kroku pojawiły się jakby budynki i w koniec lat 90., początek nowego milenium pojawiły się zestawy wojskowe. Kobi od 26 lat jest dystrybutorem jednego z trzech największych producentów modeli do sklejania na świecie, firmy Rewel. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości tego rynku właściciel podjął decyzję o produkcji klocków modelarskich. Powstała seria Small Army, która rozpoczęła przygodę z militariami. Typowe zabawki dla dzieci o tematyce wojskowej. I to był duży sukces. W 2010 roku na rocznicę bitwy pod Grunwaldem powstała historyczna seria klocków Grunwald, która była ogromnym sukcesem w Polsce. Później powstały kolekcje Rzymianie i Barbarzyńcy. Zaczęły się pojawiać też pierwsze czołgi z okresu II wojny światowej. Do 2009 roku 95% produktów Kobi było skierowane dla dzieci. Od 2010 roku wszystko się zmieniło. Zaczęliśmy coraz więcej produktów kierować do młodzieży, do dorosłych, do tego, żeby ojciec z synem budowali, do tego, żeby dziadek z wnukiem budowali. Chcieliśmy przejść jeszcze głębiej w świadomość tych młodych ludzi, żeby pamiętali, że historia musi być na zawsze z nami. Zaczęły powstawać serie klocków obejmujące głównie historyczne pojazdy, czołgi, samoloty i okręty z czasów I i II wojny światowej, kolekcje bitew wojennych, a także współczesnych maszyn wojskowych. Mamy ponad 25 działających, funkcjonujących umów licencyjnych w tej chwili z największymi globalnymi korporacjami na świecie. Mamy umowy i z Polskim Muzeum Wojska Polskiego,
z którym zrealizowaliśmy już pierwsze modele i są w trakcie przygotowania kolejne modele. Mamy też umowy z Muzeum Czołgów w Bowington w Anglii. Mamy z niemieckim muzeum Deutsche Panzer Museum, z Deutsche Marine Museum umowy i też będziemy realizować kolejne zestawy. KOBI tworzy klocki nie tylko dla miłośników historii i militariów. Wydajemy też bardzo dużo modeli motoryzacyjnych przy współpracy z licencjodawcami takimi jak Skoda, Opel i tutaj pojawiła się seria modeli w skali 1 do 12, czyli naprawdę dużych modeli, ale wydajemy również mniejsze modele w skali 1 do 35. Pojawiły się modele choćby przy współpracy z firmą Maserati, czy nasza bardzo słynna i popularna seria Youngtimer Collection zawierająca samochody powojenne i tam pojawiła się na przykład Syrenka, mały i duży Fiat, Polonez, ale też dużo pojazdów szczególnie znanych w Niemczech, Trabant czy Barkasy, bardzo słynne samochody niemieckie. Produkujemy również statki, czyli statki pasażerskie, czyli na przykład słynnego Titanica, którego wydaliśmy w zasadzie w kilku różnych wersjach. W tym roku KOBI wprowadzi na rynek kolejną serię klocków modelarskich – pociągi. Wszystkie klocki KOBI produkowane są w Mielcu na Podkarpaciu. Początkowo w dziale projektowym wykonywany jest prototyp, który musi być zatwierdzony przez dział kontroli jakości. Nowe elementy przygotowywane są na drukarce 3D. Po wydrukowaniu są dopasowywane do wstępnego prototypu. Przygotowywany jest także model 3D w wersji elektronicznej. Na jego podstawie powstaje instrukcja. Klocki wytwarzane są w dziale przetwórstwa tworzyw sztucznych. Klocki wykonywane są z ABS-u. Jest to tworzywo sztuczne o określonym składzie chemicznym, który jest akceptowalny przez dyrektywę zabawkową. Posiadamy w produkcji 21 różnych kolorów, około 2000 różnych kształtów klocków i pryskarki wykorzystują do tego ponad 1000 różnych form. Wyprodukowane klocki przekazywane są do działu tamponowania, gdzie wykonywane są odpowiednie nadruki. Następnie klocki są pakowane i trafiają do magazynu. Tampodruki czy klocki są zatowarowane w ten sposób, że skanowany jest kod kreskowy, towar jest umieszczany na półkach i automatycznie idzie informacja ze skanera, gdzie dany klocek czy tampodruk leży na której półce, w jakim regale. Są to olbrzymie magazyny wysokiego składowania. W KOBI codziennie pracuje około 80 wtryskarek, które podczas jednej zmiany są w stanie wyprodukować 3,5 tony klocków. Bardzo ważnym elementem procesu produkcji jest kontrola jakości, która jest przeprowadzana we wszystkich działach produkcyjnych. Wszystkie nasze produkty są testowane w akredytowanym laboratorium w Niemczech pod względem norm EN 71, 1K, 2K, 3K, to są normy europejskie obowiązujące w Europie, oraz normę amerykańską ASTM, gdyż na ten rynek również dużo wysyłamy naszych produktów. KOBI to marka rozpoznawalna na całym świecie, która przyciąga ogromną ilość pasjonatów. Tych fanów, tych prawdziwych pasjonatów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Oni oprócz wielkich konstrukcji, oprócz własnych konstrukcji, często organizują własne wystawy czy własne prezentacje. My wielokrotnie uczestniczymy również jako współorganizatorzy czy organizatorzy takich imprez. Bardzo dużo działamy w internecie i bardzo dużo działamy tak nieszablonowo. Jednym z naszych największych, takich najfajniejszych projektów to potężna, ogromna wystawa klocków KOBI w Twierdzy Modlin pod Warszawą. Tam na blisko 1200 m2 mamy potężne dioramy przedstawiające różne wydarzenia historyczne. To zostało stworzone przez fanów, przez pasjonatów. Założyciel i właściciel KOBI, pan Robert Podleś, jest wielkim pasjonatem historii. Jego zdaniem to właśnie historia powinna uczyć patriotyzmu. Na stulecie odzyskania niepodległości powstał nasz zestaw z marszałkiem Piłsudskim. Jeśli 5% składających miało czas poczytać o tym wydarzeniu, miało czas porozmawiać z rodzicami, z dziadkami o tym, jak to było 100 lat wcześniej,
no to jest bezcenne osiągnięcie. Nie można zapominać o historii, to jest moje jakby credo. Jak zapominając o historii, nie będziemy mieli przyszłości. KOBI to niezwykle szeroki wybór kolekcji, które zapewniają dawkę świetnej rozrywki, często połączonej z nauką. Obecnie firma jest największym producentem klocków konstrukcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Międzynarodowa sieć sprzedaży polskiego producenta obejmuje ponad 50 krajów świata.